Ile kosztuje taki dom, kochani? Czy mógłby namalować nam taki obraz? Ile to kosztuje? Wybudował nam deweloper ten dom. Postanowiliśmy, że kupimy jeszcze jedną willę. Dzień dobry, witamy Was, kochani, w ten piękny, słoneczny dzień. U nas w domu wczoraj jeszcze padał deszcz, taki był jeden dzień niefajny. Dzisiaj już wyszło słońce i mamy nadzieję, że ono zostanie. Dzisiejszy odcinek będzie tak, jak obiecałam. Ile kosztowała nasza willa, jakie koszty były takie dodatkowe. No i wszystko Wam opowiemy oczywiście na końcu. Ile to jest, ile trzeba wydać na taką willę, więc dajcie łapkę w górę. I zostawcie też subskrypcję. I co? Zaczynamy! Zapraszamy do oglądania. Kochani, przywieźli nam nasz wymarzony obraz tutaj do kuchni. Panowie jeszcze kończą kuchnię, tak jak Wam mówiliśmy. Więc nie wiem, czy dzisiaj skończą, ale obraz na pewno będzie dzisiaj wisiał i zaraz Wam pokażemy, jak Pan to będzie wieszał, jak to będzie wyglądało, na jaką wysokość i tak dalej. No ja myślę, że będzie petarda. Panowie dzisiaj robią oświetlenie kuchni, czyli ta wyspa z tej strony będzie oświetlona, będzie można sobie było zapalić światełko. Z tamtej strony też, jak widzicie, robi taką listwę, więc naprawdę będzie to pięknie wyglądało, jak wieczorem zapalimy takie światło, które nie jest bezpośrednie, bo mi się wydaje, że takie wygląda po prostu najlepiej. Panowie się teraz zastanawiają, w którym miejscu to powiedzieć. Znaczy, no będzie na pewno po środku ściany, ale jakiej wysokości, tego nie wiemy. Musimy więc przymierzyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo ja też nie wiem. No pierwszy raz mam taką ścianę, która jest taka bardzo wysoka, więc nie wiem też, czy obraz musi być bardzo wysoko, czy musi być troszkę niżej. No nie wiem, zobaczymy. O, wow! O, wow. Looks amazing. Ej, na żywo, kochani, o wiele lepiej. Tak, pięknie wygląda, naprawdę cudownie. Ja już widziałam na żywo, ale jeszcze zobaczcie, jak będzie tutaj wisiał te kolory, to będzie cudownie. Jeszcze farbą pachnie. No tak, dlatego on stał 2 dni, żeby ta farba trochę wywietrzała, bo on powiedział, że nie wytrzymalibyśmy po prostu, nie wiem, tutaj, w tym miejscu, czy... Can you make more up? Tak. O, chyba tak będzie dobrze. Yeah, I think this is great. Myślę, że tak wysoko lepiej wygląda. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale na środku ściany by się troszkę zagubił, bo ta ściana jest dość wysoka. Więc myślę, że jak będzie wisiał po prostu wyżej, to będzie go lepiej widać. Z tego względu, że będzie tu stół. No, dokładnie. Wiesz, pomyśl o tym, że jak przyjdzie tutaj stół, jak oni powiesili na środku tej ściany, zakryłoby po prostu tymi krzesłami, tym A stołem. w ogóle, kochani, krzesła nam przyszły, to one są przeźroczyste, aż ich nie zauważyłem, więc zapomniałem Wam o nich powiedzieć. Zamówiliśmy specjalnie przezroczyste krzesła, żeby tutaj tak nie przytłaczało tego wszystkiego, bo ta kuchnia już jest bardzo wyrazista, ten obraz będzie wyrazisty, jeszcze tam chcemy coś postawić z boku. Wiecie, żeby to wszystko tak nie przytłaczało, powiedzieliśmy, dobra, weźmiemy przezroczyste krzesła i nie będzie to tak... I uważam, że to był super wybór. Zacznijmy może od kuchni, ponieważ jak pokazałam ją na Instagramie i naszym patronom, wszyscy powiedzieli, wow, jaki macie cudowny gust. Piękna kuchnia, więc opowiemy Wam może o tej kuchni, ile ona kosztowała. Kuchnia jest dość duża. W niektórych willach, tak jak wiecie, są kuchnie, które mają szafki do połowy. Nasza kuchnia ma te szafki bardzo, bardzo wysoko. Jak się otworzy taką szafkę, my nie chcieliśmy właśnie takich szafek, które są na dotyki, tylko właśnie takie, które otwierają się normalnymi rączkami. Myśmy oglądali tyle kuchni, sprawdzaliśmy, jak to ma wyposażone, jakie ludzie biorą kamień. Kuchnię oczywiście można zamówić u pana Czaja i postanowiliśmy, że weźmiemy kuchnię, która jest drewniana, czyli te szafki, które są na górze, są białe z taką strukturą drewna i na dole są właśnie takie szafki drewniane, ten kolor, który nam najbardziej odpowiadał i najbardziej pasował do naszej podłogi. Co jest w kuchni? W kuchni w cenie jest ogromna lodówka, jest mikrofala, jest piekarnik, wszystkie te szafki można sobie wybrać design, czyli jak chcecie, żeby były szuflady, jak chcecie, żeby były otwierane szafki, wszystko można to zaprojektować. Do tego jest zlew,
który na Instagramie zrobił furorę. Każdy się pytał, co to jest za zlew, co to jest za materiał. On się tak błyszczy, jest lekko błyszczący, lekko matowy. Kochani, jest to aluminium. To nie jest zlew z kamienia, tak jak żeśmy planowali na początku. Nie, to jest zlew z aluminium, jak słychać. Więc postanowiliśmy, że ten zlew wygląda tak pięknie, że weźmiemy go do naszej kuchni. Co jest jeszcze praktyczne w tej kuchni? Jest to, że na przykład jak się tutaj gotuje, można otworzyć sobie szufladę jedną i drugą i w tej szufladzie będą sztućce. My jeszcze ich nie mamy, ponieważ żeśmy zamówili to wszystko. Nie jest jeszcze wszystko dowiezione, nie jest wszystko rozpakowane, więc pokazujemy Wam tak na zimno, jak tylko jest, ponieważ obiecałam, że pokażę. Ile kosztuje taka kuchnia? Normalnie w standardzie takiej kuchni, która kosztuje około 500 000 batów, jest kamień czarny lub biały. Myśmy zdecydowali, że weźmiemy inny kamień, ponieważ chcieliśmy tą kuchnię trochę ożywić i nadać jej takiego stylu bardziej eleganckiego. Więc zrobiliśmy tak, że pojechaliśmy tam, gdzie oni współpracują z tym kamieniarzem. Wybraliśmy sobie kamień, jaki nam najbardziej odpowiada i powiedzieliśmy, że chcemy go i na górze, na topie, i tutaj na bokach, na tej wyspie. Co zmieniliśmy jeszcze w ciągu tych planów kuchni, będąc w innych willach i obserwując, jak to wszystko wygląda. Dla mnie ta wyspa była za bardzo wysunięta do pokoju. Czyli tutaj od piekarnika do tej wyspy było 1,20 m i z tej strony tak samo. My postanowiliśmy, nie, za dużo to jest miejsca, ja jestem malutka, więc wystarczy nam 90 cm do metra, więc mamy 90 cm tutaj od lodówki. Wydaje mi się, że to jest idealnie, bo jak się otworzy jedną szafkę i drugą szafkę, można normalnie i jeszcze swobodnie się poruszać i one się ze sobą nie stykają. I o to tutaj chyba chodzi, żeby ta wyspa aż tak bardzo nie wkraczała w ten pokój. Co jeszcze mamy innego niż w każdej innej willi? Ludzie jak zamawiają, biorą przeważnie jadalnię, czyli stół drewniany. Myśmy postanowili, że chcemy zrobić to inaczej. Nie postawić tego stołu tak jak jest w innych willach, czyli w tą stronę, tak jak macie już na zdjęciach, już pokazywaliśmy wcześniej. Przeważnie jest tak, że tutaj stoi sofa, telewizor, oczywiście ten stolik i tutaj w tym miejscu do tej wyspy stoi po prostu stół i krzesła są z jednej i z drugiej strony. Niektórzy jeszcze stawiają tutaj do tej wyspy, bo ona jest tak skonstruowana, że można postawić hokery i sobie tutaj usiąść. Myśmy powiedzieli, że nie chcemy tego. Chcieliśmy właśnie taki stół z kamieniem, takim samym jak ma ta kuchnia, z przeźroczystymi krzesłami, żeby nie zapełniało aż tak tego pomieszczenia. Postanowiliśmy, że ten stół będzie właśnie stał w tą stronę. Dlaczego? Ideę postawienia stołu w tą stronę też podsunęli nam nasi sąsiedzi, którzy będą razem z nami mieszkać na tej wyspie i wydawało nam się to bardzo sensowne, dlatego że no, wygląda to lepiej moim zdaniem. Nie no, Mateusz i Klaudia, pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdro. Wpadli na taką ideę, ponieważ mają ją w domu we Wrocławiu, właśnie zrobioną taką wyspą ze stołem w tą stronę. Jak oni nam to pokazali, to myśmy powiedzieli, matko, no tak, będąc, oglądając te wszystkie wille, które są takie same, stół w tą stronę, sofa w tą stronę, wyspa w tą stronę, nie wpadlibyśmy może aż na taką ideę. Znaczy może byśmy wpadli, tylko troszkę później, jak kupilibyśmy też w zasadzie taki stół drewniany, który nam się mega podobał, szczególnie z tą lawą, która tam leciała, ale z drugiej strony pomyśleliśmy, dlaczego nie? Dlaczego ten stół nie może pasować idealnie do kuchni i mieć taki sam kamień? Stół jest zrobiony w bardzo prosty sposób. Nogi są metalowe i na to jest przymocowany ten kamień i postawiony tutaj. Stół jest bardzo ciężki, nawet ja nie mogę go w żaden sposób poruszyć. Nawet jakbyśmy go chcieli przestawić w tą stronę, potrzebowalibyśmy na pewno pomocy. Ile kosztuje taka kuchnia? Nasza kuchnia z tym kamieniem, z tym wszystkim, z szafkami, które są, tak jak widzicie, bardzo wysokie, kosztowała 510 000 batów i do tego doszedł ten stół, który jest robiony na wymiar za 65 000 batów. Do tej jadalni zamówiliśmy właśnie taki obraz, który namalował nam, przypadkowo go spotkaliśmy, pan, który jest niesamowitym artystą. Weszliśmy do jego atelier i ja zapytałam, czy mógłby namalować nam taki obraz, ile to kosztuje? No myślałam, że ceny będą po prostu jakieś kosmos. On popatrzył się na mnie i mówi, jaki ty chcesz obraz? Weszliśmy do Pinterestu, bardzo szybko żeśmy znaleźli. Powiedziałam, tak, w takich kolorach i tak dalej. Popatrzył się na mnie i mówi, a wiesz co? 1,80 m na 90, 7 koła i zrobię ci go w tydzień.
No ja po prostu byłam w 7. niebie, bo widzieliśmy w galeriach innych, że takie obrazy właśnie tej wielkości, tego typu kosztują około 25 do 45 tysięcy batów, więc ta cena była po prostu dla nas kosmos. Zamówiliśmy 3 obrazy jeszcze dodatkowe nad łóżkami w sypialniach, które zaraz Wam pokażemy, oczywiście bez obrazu, bo obrazów jeszcze nie ma. Obraz został przywieziony tydzień temu, powieszony tutaj u nas i Pan dopiero, jak mu pokazałam, co chcę do sypialni, jaki wymiar, jakie obrazy, w jakim stylu, dopiero wszystko to sobie sfotografował, zapisał i te obrazy będą malowane, więc jak tylko będą gotowe, od razu Wam pokażemy. Mamy też tutaj sofę. Chcieliśmy właśnie taki kolor, który jest troszkę inny, nie żeby był biały czy beżowy. Chcieliśmy, żeby ten pokój po prostu troszkę się odróżniał i nabrał takiego koloru, który jest bardziej soczysty i nie taki nudny, czyli połączenie modnego koloru, modnego stylu z eleganckim stylem i do tego jeszcze troszeczkę bali. Więc tą sofę zamówiliśmy u Agnieszki. Agnieszka ma katalog, w którym można sobie wszystko zobaczyć. Wybrałam sobie kolor tej sofy, wybrałam formę tej sofy i wielkość tej sofy. I tą sofę żeśmy zamówili, czyli ta sofa razem z 3 łóżkami, które zaraz Wam pokażemy. W jednej sypialni są łóżka pojedyncze, czyli można je złączyć, ale można też je rozszerzyć. Dlaczego tak zrobiliśmy? Opowiemy Wam na końcu tego filmu. Zaraz Wam pokażemy te łóżka. Czyli ta sofa z 3 łóżkami, z materacami, wszystko to kosztowało 290 tysięcy batów. Pokazywaliśmy Wam też oczywiście, że byliśmy w takim sklepie, który jest w stylu Bali. Nam się bardzo podoba ten styl, ale ja nie chciałam tego zrobić w całej tej willi, ponieważ wydawało mi się, że cały ten styl taki w Drydnie może by był troszkę smutny, dlatego postanowiliśmy tylko takie skrawki zrobić tego, żeby pomieszać właśnie styl taki modny, elegancki razem z tym stylem Bali. Zdecydowaliśmy się więc na taką ławkę pod telewizor, którą wydaje mi się, że jeszcze troszkę podsunę może w tą stronę, żeby ona wystawała tutaj, tak tutaj i tutaj postawię, jeszcze nie wiem co, ale coś takiego fajnego, żeby ożywić tą ścianę. Z tej strony w rogu, przeważnie w każdej willi, stoi wazon. Też mi się to podoba. Ogromny wazon, piękny kolor. Niektórzy mają niebieskie, niektórzy mają czerwone, zielone. Piękne są te wazony, ale ja nie chciałam mieć takiego wazonu, więc postanowiliśmy, że zamówimy zupełnie coś innego, co zobaczyliśmy też tutaj na wyspie. Więc zapytaliśmy się, czy zrobią nam takie coś na zamówienie i artystka się zgodziła, więc to Wam pokażemy dopiero jak przyjdzie i mam nadzieję, że przed 10 stycznia już to będzie tutaj u nas, więc pokażę Wam to później. Jeżeli chodzi o ten stół, tą ławkę, telewizor, pralkę, suszarkę, wszystko pokazywaliśmy już w filmie, ile to kosztowało razem z tą szafą, która jest w łazience. Zapłaciliśmy za te 3 rzeczy chyba 80 tysięcy batów, a za telewizor, pralkę i suszarkę, która stoi tutaj, przepraszamy za nieporządek, ale jeszcze jest budowa, więc nie mamy jeszcze wszystkiego urządzonego, więc muszą te torebki na razie stać tutaj. Zapłaciliśmy za wszystko 60 tysięcy batów. Tutaj jest jedna z tych sypialni dla gości, jeżeli będziemy je mieli. Jest to łóżko, które jest wykonane naprawdę bardzo ładnie, z bardzo wygodnym materacem, ponieważ na nim już śpimy jakiś czas i wiemy, że jest naprawdę rewelacja, śpi nam się bardzo dobrze. Tutaj nie mamy jeszcze pościeli, nie mamy jeszcze wszystkiego, ponieważ nie mamy jeszcze gości, więc postanowiliśmy, że najpierw urządzimy się dla siebie, a później kogoś zaprosimy, żeby do nas przyleciał. Łóżko jest wykonane z bardzo pięknej tkaniny, takiej mięciutkiej, milutkiej i dla mnie to łóżko wygląda trochę jakby miało taką strukturę marmurową. Bardzo mi się podoba ta tkanina. Łóżko jest 1,80 m na 2 metry. Nie ma żadnych tutaj takich desek czy takich zabudowań, ponieważ no wiem, że Dawid na przykład śpi w różnych pozycjach i gdybyśmy mieli takie łóżko, które tutaj z tej strony jest zabudowane, to ciągle by się walił w nogi albo gdzieś i to nie wiem, za jakiś czas na pewno by było oderwane, więc nie było to sensu. Wydaje mi się, że takie łóżko, które ma swobodę, jest lepiej. Nie wiemy, co zrobimy jeszcze tutaj w tej sypialni, bo w tej sypialni nie będzie szafy, czyli mamy jeszcze dużo miejsca na to, żeby postawić coś małego tutaj, czy to jest lustro, czy to jest biurko. Nie wiem, jeszcze żeśmy się nie zdecydowali. Na to mamy czas i mamy tutaj dużo miejsca. Na razie tu magazyn jest. Z tej właśnie sypialni wchodzi się do łazienki. No ta łazienka jeszcze może nie jest tak na 100% urządzona, ponieważ jej nie używamy.
Używali ją pracownicy, którzy tutaj przychodzili i robili nam kuchnię, urządzali nam wszystko i tak dalej. Więc tutaj trzeba oczywiście jeszcze wszystko urządzić. Jest zrobiona bardzo ładnie ta łazienka, jak uważam, ponieważ jest w takim stylu z jednej strony ciepłym, a z drugiej strony, jak widzicie tutaj pod prysznicem, jest taka kafelka, która jest szara. Właśnie lubię takie mieszane style, ciepły z zimnym, modny ze staromodnym. Uważam, że to jest bardzo ładnie. I w każdej łazience mamy ten sam kamień, który jest w kuchni. Wejście do naszej willi to zwykły carport, tak się nazywa to po niemiecku, czyli taki otwarty garaż, który jest zadaszony z bramą, którą można zamknąć, można zaparkować auto, można zaparkować motocykl. Jest on naprawdę duży. Po prawej stronie, jak się wchodzi, od razu jest garderoba, gdzie drzwi można zamknąć lub je po prostu otworzyć. No nie ma tutaj jeszcze nic takiego, żebym mogła Wam pokazać, ponieważ szafy przyjdą dopiero za 1,5 tygodnia, więc pokażemy Wam, jak będzie gotowa. Ale jest to bardzo długie, naprawdę wejdą tutaj duże szafy. Na wprost wejścia jest ta sypialnia, którą Wam pokazaliśmy z tą łazienką, a z drugiej strony wchodzicie od razu do naszego salonu. W salonie są drzwi, które otwierają się naprawdę prawie przez całą ścianę, zobaczcie, i wtedy możecie zrobić tutaj sobie przeciąg, czy siedzicie na zewnątrz, czy siedzicie w środku. W zasadzie nie ma to dużego znaczenia, z tego względu, że można zrobić to jeszcze lepiej, żeby nie było tak gorąco. I otworzyć też tutaj z tej strony kompletnie tą ścianę, która jest lustrzana, i tutaj mamy nadzieję, że pięknie wszystko wyrośnie i będzie zielone. Wtedy powstaje tutaj w tym salonie przeciąg, gdzie nawet dodatkowo, jak się włączy te wiatraki, to będzie tutaj naprawdę przewiew niesamowity i do tej pory używaliśmy klimatyzacji, żeby nie skłamać, ani jednego dnia. Idąc tutaj z salonu, zamieniliśmy tą łazienkę czy ubikację, która była 4. ubikacją, na właśnie pralnię i taką suszarkę. Tutaj będzie jeszcze regał, który zamówiliśmy, więc będzie idealnie właśnie na proszki, na takie rzeczy, które możecie sobie tutaj postawić. I stąd przechodzi się do 2 sypialni. Jedna jest z tej strony, druga jest z tej strony. I zaczniemy tutaj. To jest ten drugi pokój, kochanie, w którym jest troszkę bałagan. Wybaczcie, ale żyjemy jeszcze z walizek, ponieważ nie mamy jeszcze garderoby ani szaf. To jest to łóżko, o którym mówiłam, że jest po prostu podzielone na 2. Można je rozsunąć, można je złączyć, tak jak to jest teraz. Dlaczego? Z tego względu, że wiele osób na przykład nie chce spać w jednym łóżku. Albo chce mieć 2 osobne kołdry. Może tak być, że tutaj będą dzieci, więc dzieci też może nie chcą spać w jednym łóżku. Więc wydaje mi się, że bardzo praktyczne jest to, żeby zrobić w jednej sypialni po prostu 2 łóżka, a nie jedno. Z tej sypialni też można wyjść na ogród. Nie mamy jeszcze takich roślin, które są bardzo duże z tej strony, ale na pewno urosną i będzie pięknie. Brakuje nam jeszcze trawy, ale do ogrodu jeszcze wrócimy i powiemy, jakie są koszta tego ogrodu, bo oczywiście już łóżka mówiłam, ile kosztuje. I z tego pokoju oczywiście też można wejść do łazienki, która jest w zasadzie taka sama prawie jak tamta. Ma okno, prysznic, ten sam kamień, tę samą umywalkę, kibelek. No i wszystko, co jest potrzebne, żeby się umyć i żeby się upiększyć. Ta trzecia i ostatnia sypialnia jest sypialnia, w której my śpimy i tu od razu widać, ponieważ w niej już jest pościel. Co zakupiliśmy jeszcze do tych sypialni, które było jakimś kosztem ekstra, oprócz tego, co powiedzieliśmy, ile kosztują łóżka i ta sofa, którą zrobiliśmy, i te zasłony, które tutaj mamy. Kupiliśmy takie, no to nie są szafki w sumie, które stoją koło łóżka, tylko są to takie, jak to nazwać, Dawid? Ozdobniki. Ozdobniki, ale wiecie co, tu też można coś postawić, tu też można sobie telefon naładować i tak dalej. Uważam, że to bardzo ładnie wygląda, troszkę inaczej niż taka zwykła szafka koło łóżka. I to jest wystarczające. Nie wiem jeszcze, co zrobimy w tej sypialni, bo tu też nie będzie szafy. Będzie tutaj właśnie taka sypialnia otwarta, bo tu też można otworzyć te okna z tej strony na cały oścież. Więc nie wiemy jeszcze, czy postawimy tutaj może jakieś małe biurko albo coś w tym rodzaju, żeby można było sobie tutaj pracować, ponieważ szafy będą na tej ścianie tutaj. To jest właśnie ta ściana, w której będą wzdłuż postawione szafy. Szafy robimy otwarte, bez żadnych drzwi, bez niczego, ponieważ przy tej wilgotności nie opłaca się, żeby one były zamykane.
no może coś w nich spleśnieć. I teraz wchodzimy do łazienki, która jest ostatnią łazienką, tą trzecią, właśnie z tej sypialni, w której my śpimy. To jest największa łazienka i ona ma wannę. Normalnie jest tak, że te łazienki są urządzone w taki sposób, że mają jeszcze do tego prysznic. My jednak zdecydowaliśmy się, żeby zrezygnować z tego prysznica, ponieważ prysznic jest w każdej innej łazience, plus jeszcze dodatkowo na zewnątrz, jak się wychodzi z basenu, można sobie po prostu wziąć prysznic, więc po co tutaj prysznic, jak możemy mieć więcej przestrzeni. Możemy tutaj też otworzyć te drzwi kompletnie i mieć tutaj ogród, jak to wszystko zrobi się zielone, urośnie, pięknie siedzi się w wannie i widzi się po prostu palmy i te wszystkie inne rośliny. I tutaj stoi też nasza szafa, może jeszcze nie jest tak pięknie urządzona jak trzeba, już poprawiłam po Dawidzie, bo Dawid robił tutaj porządki, słuchajcie, żeby mieć perfumy, ale no jakoś mu się nie udało. Co zrobiliśmy jeszcze inaczej w tej łazience? Zamontowaliśmy sobie na górze taki mały wiatrak i on, powiem Wam szczerze, daje naprawdę bardzo dużo. Jak otworzy się tutaj te drzwi z tej strony w tej łazience i włączy się wiatrak, to naprawdę tutaj jest bardzo fajne, miłe powietrze. Nawet jak macie ochotę posiedzieć sobie w wannie troszkę dłużej w bardzo ciepłej wodzie, to ten wiatrak i te otwarte drzwi powodują to, że nie macie takiego zaduchu tutaj, że nie jest taka wilgoć aż, bo ja nie lubię tego. Ja lubię gorącą wodę, ale nie lubię tej pary, tej wilgoci. Jakoś to sprawia, że zawsze mi się chce zemdleć. No i mamy bidet, co było dla mnie bardzo ważne. Zrezygnowaliśmy z prysznica, ale za to mamy po prostu bidet. A Dawid mi pokazuje, żebym powiedziała jeszcze, że on ma inny bidet. Mam Cię oblać? Mam Cię oblać? Lepiej nie. No Dawid woli ten bidet. Ja jednak z tradycją wolę taki bidet. Więc żeśmy powiedzieli, dobra, on siedzi na kiblu i się podmywa, a ja sobie siądę tutaj. Oprócz tego, kochani, domówiliśmy sobie do łazienki na wannę taką deseczkę, żebym mógł wkurzać żonę, że tak długo mnie przy niej nie ma. Siedzi i się pindruje. Przejdźmy teraz, kochani, do naszego pięknego tarasu, na którym czujemy się naprawdę rewelacyjnie. Uwielbiam ten basen, tą ciepłą wodę w środku. To, że ta woda właśnie jest taka lekko zielonkawa przez te płytki, które wybraliśmy, uważam, że wygląda to naprawdę cudownie. Jeszcze jak on się wieczorem podświetli, jest rewelacja. Nawet do tego basenu, kochani, kupiliśmy sobie takie wielkie serce, które leży właśnie na tych leżakach. Można to serce położyć na tej wodzie, w basenie. Można sobie tam wziąć coś do picia, nawet zjeść sobie śniadanie czy obiadek, co chcecie i to piękne serce pływa w tym basenie. Jeżeli chodzi o taras, mamy tutaj na nim tylko 4 leżaki, bo więcej po prostu nie potrzebujemy, tak żeśmy zdecydowali, tak nam doradziliście. Te leżaki kosztowały 27 000 batów razem i mamy taki malutki komplet wypoczynkowy z taką sofą, gdzie zmieszczą się 2-3 osoby, 2 takie foteliki i mały stolik. To kosztowało 25 000 batów. Przejdziemy do naszego pięknego ogrodu. Jak widzicie, mamy tutaj kilka większych palm, są też mniejsze. Cały ogród za wszystkie rośliny kosztował łącznie 100 000 batów dookoła domu, czyli razem z tamtymi. Czekamy jeszcze na trawę, którą posadzą i będzie ona kosztowała około 10 000 batów, więc całość będzie naprawdę wypełniona zielenią. Jak to się jeszcze rozrośnie, ściągną te pachołki, stąd to będzie pięknie i zielono. Po co się tu przeprowadziliśmy? Żeby mieć tą zieleń i czuć się w niej dobrze, bo brakowało nam tego mieszkając w mieszkaniu we Wrocławiu, a tutaj będzie pięknie. Już jest. Jest to dom typu B. Cała powierzchnia tego domu stanowi razem z parkingiem i razem z tarasem 270 m², natomiast powierzchnia mieszkalna wynosi 120, 130, coś takiego, więc mamy trochę przestrzeni. Jak sobie pomyślałam, tak jak Dawid powiedział, 120-130 metrów, że nasze mieszkanie we Wrocławiu 120 ma, to tak mi się wydawało, że tamto jest takie malutkie, a tutaj jest takie jakieś wielkie. Nie wiem, tak jakoś dziwnie mi było, jak to usłyszałam, jak zobaczyłam na ten plan, że taka jest powierzchnia, taka typowo tylko dla mieszkania, no to też się tak trochę zdziwiłam, ale to jest naprawdę wystarczające. Jest to ogromne, naprawdę ogromne. Jak nieraz siedzę na tarasie, a Dawid siedzi na kibelku, na przykład w tamtej łazience z tyłu, no to mogę się drzeć i tak mnie nie usłyszy. Wystarczy, że ty siedzisz tu, ja siedzę tam na kanapie, jest przymknięta szyba, więc... I już nie słychać, nie? Więc naprawdę
Jest to wystarczająco duże. Uważam, że jest ogromne. Przestrzeń i okna robią naprawdę dużą robotę. Niesamowitą robotę. Ile kosztuje taki dom, kochani? I co jest w standardzie? To znaczy, co musicie zapłacić ekstra, a co jest tak naprawdę w cenie tej willi? Jeżeli chcecie płytki, takie jak my mamy, one są oczywiście standardem. Wybieracie sobie płytki, takie jakie chcecie. Jest tam showroom, uzgadniacie, które płytki do łazienki, które płytki na podłogę, które na zewnątrz, na taras, do basenu. Jeżeli chcecie taką płytkę malutką do basenu, czyli taką naprawdę małą, kwadratową, ona kosztuje ekstra, ale to nie jest jakaś cena nie wiadomo jakie, bo to wychodzi gdzieś około 3000 zł, które płaci się więcej za taki basen. Można też basen poszerzyć i można ten basen przedłużyć. To kosztuje około 25 000 batów za metr kwadratowy, czyli w standardzie takiej willi macie malowanie, okna są w standardzie, płytki są w standardzie, kibelki, prysznice, wszystko co widzieliście, co wam pokazywaliśmy, oprócz mebli. Jest wszystko w standardzie i w cenie tej willi. My kupowaliśmy naszą willę w kwietniu tego roku. Pierwszą dziurę wykopali 30 maja. Jak sobie policzycie, że wprowadziliśmy się na początku grudnia, czyli jak obliczycie sobie te wszystkie miesiące, wybudował nam deweloper ten dom w 6 miesięcy. Naprawdę to jest bardzo szybko, jak uważam, bo w kontrakcie jest napisane do 10 miesięcy. Nie wiem, ile w Polsce się buduje domy. Ja już wiele razy to mówiłam, że uważam, że ten klimat sprzyja do tego, żeby budować troszkę szybciej. No może oczywiście, jeżeli ktoś chce na przykład zmienić jakikolwiek standard, jakieś łazienki czy coś w tym rodzaju, no to wiadomo, że to będzie trwało troszkę dłużej, bo muszą zmienić trochę plan, muszą porobić coś tam. My nie zmienialiśmy prawie nic w tej willi, oprócz tą garderobę, którą zrobiliśmy jako jeden taki pokój. No i tą ubikację, którą przerobiliśmy na pralkę, na taką pralnię, suszarkę. Poza tym wszystko zostało prawie w standardzie, oprócz tego kamienia w kuchni i w łazienkach. Ile płaciliśmy za tą willę na początku kwietnia? 6 400 000 batów. Wtedy, jak sobie pomyślałam, że ona kosztuje tyle pieniędzy, to mówię, Boże, przecież my nigdy w życiu w Polsce nie kupilibyśmy za te pieniądze takiej willi z basenem, ze wszystkim i jeszcze w takim miejscu. Jak podliczycie te wszystkie koszty, które wymieniłam, to znaczy podpisujecie najpierw kontrakt wstępny, wpłacacie 100 000 batów rezerwacji, które później wliczają się oczywiście w cenę tej willi. No i później już wpłacacie tą pierwszą ratę, jest to rozdzielone na 5 rat i tak dalej. Można o wszystkim sobie uzgodnić z deweloperem, porozmawiać, jak to ma wyglądać, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Myśmy oczywiście zapłacili, bo myśleliśmy, ja pierdzielę, przecież to jest naprawdę tak tanio i wtedy zrobiłam jeden błąd. Naprawdę zrobiliśmy jeden, jedyny błąd, że od razu nie kupiliśmy więcej. To byłam za drugim razem, jak żeśmy tutaj przyjechali, jak już zaczęło się to budować, jak już zobaczyliśmy, w jakim tempie to idzie, jak szybko się tutaj wille sprzedają, jak ludzie biorą po 2, 3, zaczęłam się zastanawiać, Boże, jakie my jesteśmy głupki, przecież to jest idealna inwestycja tutaj na Koh Samui. Raz, że te ceny nie są takie wygórowane jak na Phuket, jest to druga największa wyspa, jeżeli chodzi o Tajlandię, ma najmniej pory deszczowej, najmniej powodzi, zero zagrożenia tsunami. Nie ma takich, wiecie, wiatrów nie wiadomo jakich. Wiadomo, że była też jakaś tam ulica zalana, albo 3 ulice, 4 ulice w jakichś tam dzielnicach, ale to wszystko schodziło po jednym dniu. To nie jest tak, że leje ten deszcz przez miesiąc non-stop i wszystko wpływa, tak jak było w Chiang Rai, w Chiang Mai, czy też w tym roku w Polsce. Całe szczęście jest ta wyspa tak skonstruowana, że nie ma właśnie tego zagrożenia takich niesamowitych opadów deszczu. Nie dało mi to spokoju, więc postanowiliśmy, że kupimy jeszcze jedną willę, żeby po prostu jedną z nich wynająć, bo to jest tak niesamowita inwestycja. Nie mogliśmy po prostu się oprzeć. I powiem wam szczerze, że jeszcze dalej żałowałam, że nie kupiłam jeszcze jednej w tym osiedlu. Dlaczego? Ponieważ to osiedle jest tak centralnie, leży tak idealnie, że jest blisko wszędzie. Nawet można iść do Central Samui na piechotę. Trwa to około pół godziny 40 minut, ale taki spacerek można naprawdę sobie zrobić. A jeżeli ktoś ma skuter, jesteście w ciągu 5 minut skrótami tutaj od razu na Central Samui, na Chaweng, blisko na plażę, blisko naprawdę wszędzie. Czy chcecie do Fishermana, czy chcecie w drugą stronę, macie naprawdę idealną drogę szybkiego ruchu, na przykład na Lamai.
Ceny tych willi wzrastają naprawdę miesiąc za miesiącem. Ja już byłam w szoku, jak kupiliśmy w lipcu drugą willę, ile ona kosztowała, więc za tą willę, jeżeli policzymy wszystkie te koszty razem z podatkiem 1,1%, które płaci się, jak ta willa będzie na Was przepisywana, czyli na końcu budowy, i za adwokata zapłaciliśmy 7,8 miliona batów. Można sobie to przeliczyć, ponieważ myśmy płacili wcześniej, więc dla nas ten wzrost tego bata nie był aż taki istotny, jak dla ludzi, którzy kupili troszkę później, więc myśmy naprawdę za tą willę nie zapłacili nawet 1 miliona złotych. Biorąc pod uwagę to, że wprowadziliśmy się na budowie, nie byliśmy pierwszymi osobami, które się wprowadziły tutaj na budowę, ponieważ 4 wille już są wynajęte. I to w środku budowy, słuchajcie, ludzie się tutaj wprowadzili i ponoć, jak Agnieszka mówiła, jest już kolejka na wynajem. Więc ja już się bardzo cieszę, jak nasza kolejna willa będzie gotowa, będzie zrobiona. Jest to willa typu A, czyli inna niż ta. Pokażemy ją w następnym odcinku. Ona jeszcze nie jest skończona, dlatego musieliśmy się tutaj wprowadzić. Ta willa, którą tutaj urządzamy, w której teraz mieszkamy, będzie willą do wynajęcia, a tamta willa, która się kończy i mam nadzieję, że za 3 miesiące będzie skończona, więc będziemy się przeprowadzać jeszcze raz, będzie docelowo dla nas do mieszkania. Więc powiem Wam szczerze, że jak widzę to wszystko, jak to tutaj się szybko buduje, jak się rozwija, jak ludzie chcą tutaj mieszkać, to naprawdę jest to niesamowite. A jak jeszcze pomyślałam, że ludzie naprawdę wprowadzają się już na budowę i jest kolejka, to jak żeśmy sobie obliczyli, rozmawiając oczywiście z tymi ludźmi, ile oni płacą tutaj na budowie, ile płacą jak już jest koniec budowy, bo tych osiedli jest oczywiście tutaj więcej, to okazało się, że zwrot za taką willę jest między 5 a 7 lat. Zależy, jak ją się wynajmuje oczywiście, ale myślę, że nawet jeżeli by było 7 lat, jest to realistyczne, no to jest po prostu bomba wzrost. Gdzie macie w Europie w ogóle taki zwrot, jeżeli kupujecie willę? Cieszę się na urządzanie już tej drugiej willi, tej naszej, która jest zupełnie inna. Nie wiem, jeszcze podoba mi się bardzo ta kuchnia. Myślę, że ten, kto tutaj będzie mieszkał, będzie miał naprawdę piękną willę. No a my jeszcze nie wiemy, jak urządzimy tamtą, bo jeszcze na razie nie mamy wyłożonych płytek, więc nie możemy Wam za bardzo pokazać, jak wyglądają podłogi, ale myślę, że podłogi chciałabym mniej więcej takie same, ponieważ to jest tak lekkie do czyszczenia, tak lekkie tym odkurzaczem, który tutaj sobie jeździ co drugi dzień, czy nawet codziennie, bo jeszcze jest budowa, więc to wszystko się kurzy. Naprawdę lśni to i wygląda przepięknie. Jedyne, co mnie troszkę zdziwiło, jest to, że kupując taką willę w kwietniu tego roku, płaciliśmy 6,4 miliona batów, a kupując ją w lipcu, płaciliśmy już o wiele więcej. Czyli wzrost, jeżeli chodzi o cenę tych willi, jest mniej więcej 100 000 złotych w ciągu roku. I jak pomyślę, ile kosztują one już teraz na koniec roku, no to zastanawiamy się, czy może kupić jeszcze jedną czy dwie? Jak myślicie, opłaca się? Wyliczcie sobie więc sami, nawet jeżeli płacicie teraz za taką willę, która jest może typu A, gdzie wygląda troszeczkę inaczej, 7 czy 7,2 miliona batów, jeszcze w tym roku, chociaż ten film już jest na koniec roku, myślę, że może styczeń jeszcze będą te same ceny, ale ciągle wzrasta. Dlaczego wzrasta? To nie jest tak, że po prostu każdy z nich chce jak najwięcej zarobić i jak najwięcej, chociaż no tak, zarobić chce każdy, nawet i my chcemy zarobić, wynajmując taką willę oczywiście, ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że na tej wyspie jest coraz mniej miejsca. Ograniczone miejsca na place budowy, ograniczone zony, zona czerwona, żółta, zielona. Chcą tą wyspę zachować w klimacie trochę naturalnym. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, o tak, jak w naturalnym, jak tyle się buduje. No właśnie z tego względu, że te budowy będą tylko w takich miejscach, które są wyznaczone. Wiecie, jak wygląda Samui, jeżeli wejdziecie na mapę, widzicie, że środek tej wyspy jest bardzo zielony i bardzo górzysty. Więc to zostanie właśnie takie zielone i górzyste i to jest piękne, więc dlatego może wydaje mi się, że za 10 lat, za 5 lat, za 7, za 8 nie będzie już tutaj miejsca do budowy, a że to jest wyspa, nie można ją w jakiś sposób poszerzyć. Nie jesteśmy w Dubaju, żeby budować tutaj jakieś palmy z piasku i takie inne rzeczy, więc myślę, że cena i tak będzie wzrastać cały czas. Porównując na przykład ceny na Phuket, no to i tak jest tutaj jeszcze bardzo tanio. Dlatego jeżeli macie ochotę na więcej informacji
Jak zakupić taką willę? Czy to jest trudno? Czy to jest łatwo? Gdzie są jeszcze fajne wille? Jaki deweloper jest najlepszy? Jak się skontaktować? Podajemy Wam numer telefonu, właśnie na którym możecie napisać wiadomość i zapytać się o te wszystkie szczegóły. Na tym zakończymy, kochani, ten odcinek, ponieważ jest piękna pogoda. Albo wskoczymy do basenu, albo pojedziemy sobie na plażę, jeszcze trochę skorzystać z tego. Willa jest po prostu przeurocza. Sami powiedzcie, jak pięknie to wszystko wygląda. Ten ogród jeszcze, jak będzie ta trawa, jak będzie tak zielono, petarda. soczyście, naprawdę nabierze to jeszcze więcej uroku. I nawet jak nagrywamy ten film i mieszkamy tutaj na budowie, ktoś może powiedzieć, Boże, przecież to jest głośno. Ale słyszycie kogokolwiek, żeby był głośno, oprócz tych ptaków, które tutaj śpiewają? Oczywiście, że zaczynają pracę po 8 rano. No więc dzisiaj się słychać, obudziłem dzięki temu. coś tam klepali, ale wiecie co? To już nie jest istotne. Nie jest istotne, ponieważ to już jest nasze. My już tutaj mieszkamy i zostaniemy na tym osiedlu, bo po prostu uwielbiamy to osiedle. Tu jest i dla rodzin z dziećmi fajnie, bo wszędzie jest blisko, ale to już wszystko mówiliśmy Wam w poprzednich odcinkach, więc jak ktoś ma ochotę od początku śledzić naszą budowę właśnie tej pięknej willi, to zapraszamy Was do innych odcinków, żebyście mogli zobaczyć, Tam jak macie to naprawdę wszystko było. wiele ciekawych informacji. A dzisiaj, kochani, serdecznie Wam dziękujemy za wysłuchanie nas do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. A jeśli Wam się podoba kanał i jesteście ciekawi, co będziemy tutaj dalej robić, jak będzie wyglądała nasza właściwa willa, zostawcie subskrypcję i bądźcie z nami, żeby nie przegapić. Na pewno Wam pokażemy już w przyszłym odcinku. Na pewno pokażemy Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądać i jaki mamy plan. Ale oczywiście może nie w środku, tylko na zewnątrz. Będziecie zdziwieni, jak to wygląda, bo wygląda no, zupełnie inaczej niż ta. Czy lepiej, czy gorzej, to ocenicie sami. I właśnie ocenicie Wy. No i zobaczymy jeszcze, czy kupimy więcej, czy zostaniemy przy tych 2 willach. Czy starczy, może takie pytanie ktoś na pewno będzie zadawał, czy starczy taka willa, żeby tutaj przeżyć? Starczy. Trzymajcie się ciepło. Na pewno starczy, Bądźcie kochani. nam zdrowi. Salut! Do zobaczenia, hej! Partnerem kanału jest Trines.pl, producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.